No hej, ruiny fabryki w Policach są owiane tajemnicami i przerażającą historią. W końcu my też postanowiliśmy się tu rozejrzeć. Zapraszamy Was na wspólną wycieczkę po tym gigantycznym niegdyś zakładzie. Fabryka benzyny syntetycznej w Policach, Hydrierwerke Poliz-Aktionsgesellschaft, jedna z 12 fabryk wzniesionych przez IG Farben Industrie, produkująca paliwo ciekłe z węgla, tak zwaną benzynę syntetyczną. Zakład postawiono w miejscu zakładu Norddeutsche Mineralwerke GmbH regenerującego paliwo okrętowe. Zajmowała ona powierzchnię 1500 hektarów, z czego 200 stanowiła zwarta zabudowa infrastruktury zakładowej. Budowle naziemne, podziemne, kanały z instalacjami, rurami, ogromne silosy, studnie oraz sieć dróg z linią kolejową i bocznicą. Budowę Hydrierwerke rozpoczęto w 1937 roku kosztem 2 miliardów marek. Wybuch II wojny światowej przyspieszył rozbudowę fabryki dzięki napływowi taniej siły roboczej z podbitych krajów. Tutejsza produkcja benzyny odbywała się według procesu technologicznego Bergiusa, opracowanego w latach 20. XX wieku. Pochodzący spod Wrocławia Friedrich Bergius w 1912 dokonał po raz pierwszy uwodornienia węgla, czyli procesu pozwalającego na uzyskanie ciekłego paliwa z materiału stałego.
Za to odkrycie w 1931 roku otrzymał Nagrodę Nobla. Przemysłową produkcję paliw syntetycznych rozpoczęto już w 1927 roku w fabryce Leuna pod Merseburgiem. Należała ona do koncernu IG Farben Industrie, który w latach wojny wsławił się niechlubnie zatrudnianiem tysięcy przymusowych robotników i produkcją cyklonu B. Paliwo było produkowane m.in. na potrzeby niemieckiego wojska, ponieważ Niemcy nie posiadali dostępu do złóż ropy naftowej. Zwłaszcza, że pola roponośne Rumunii i Kaukazu znajdowały się jeszcze poza planowanym w przyszłości zasięgiem Niemiec. By móc prowadzić skuteczną wojnę, utworzenie przemysłu produkcji paliw syntetycznych stało się ważną częścią czteroletniego planu Hitlera z 1936 roku. Ten śmiały zamysł oparto o nowatorską technologię umożliwiającą pozyskanie płynnego paliwa z węgla, którego akurat Niemcy mieli pod dostatkiem. W 1943 roku Policki zakład wytwarzał 577 tysięcy ton produktu, co stanowiło 15% wszystkich niemieckich paliw syntetycznych. Benzyna najlepszej jakości trafiała na lotniska Luftwaffe. Bardzo wysokiej jakości olej napędowy przeznaczony był dla ubotów, gorszy dla okrętów nawodnych Kriegsmarine, pełen asortyment benzyn, olejów i smarów dla czołgów i pojazdów Wehrmachtu. Produkty uboczne, takie jak sadza, smoła, odpadki, były przeznaczone dla przemysłu farmaceutycznego. W Hydreierwerke Pölitz podczas 5 lat trwania wojny pracowało 30 tysięcy niewolników. 13 tysięcy zmarło z wycieńczenia, ciężkiej pracy, chorób, braku opieki lekarskiej lub zostało zamordowanych.
Mimo alianckich nalotów trwających od 1940 roku, niszczona fabryka produkowała benzynę do momentu na kilka miesięcy przed zakończeniem wojny. I to by było na tyle. Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.